Bardzo dziękuję za wsparcie Rafałowi P. oraz Pawłowi z klanu General Lewy of Sarmat. Cześć, witajcie. Wydawało mi się, że bardziej wyłysić się już nie da. Myliłem się. Resztki włosów powypadały. Dawno się nie odzywałem. Źle się czułem po trzeciej chemioterapii. Właściwie się bardzo źle czułem. I trwało to prawie 10 dni. Kiedy nie bardzo byłem w stanie robić cokolwiek produktywnego. Na samym początku chciałbym Wam pokazać obiecany film zakupów. Nie trwał on długo. 3,5 minuty. Został nakręcony pod koniec marca. I wykorzystałem pieniądze, które od Was otrzymałem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jestem w Aździe na małych zakupach. Mam taki skaner. I prosto do siatki. Ups. Jest półka z polskimi produktami z lodówki. To mi bardzo smakuje, ale no nie jest to za dobre dla cukrzyków. Chlebek. Mamy chlebek. To jest najważniejsze, po co ja tutaj przyszedłem. Skanujemy skanerem. I pakujemy. Excuse me, madam, that can I take? Thank you very much. 1, 2, 3. Sorry for disturb you. Have a good day. Ups, naprawdę nie chciałem. Please make your payment. No i płacimy polską kartą. Please wait while we process your payment. Super, mamy. Czas do domu. Thank you for shopping at... Ten odcinek nagrywam w Wielki Piątek, 18 kwietnia 2025 roku. W końcu czuję się dobrze po mojej trzeciej chemioterapii. Było ciężko, zresztą widzieliście to na filmie, ale sam proces powrotu do normalności po chemioterapii wydłuża się. Z chemioterapii na chemioterapię jest mi ciężej wrócić do normalnego samopoczucia.
Niestety muszę to przetrwać, nie mam innego wyjścia. Nie poradzę. Rozmawiałem z pielęgniarką na temat portu. Jak również doskonale wiecie, są problemy z kłuciem się. Pielęgniarka obiecała porozmawiać na ten temat z lekarzem i oddzwonić mi. To się wydarzyło po kilku dniach, jak właściwie straciłem nadzieję, że ona się odezwie. Oddzwoniłam. Powiedziała mi, że rozmawiała z innymi pielęgniarkami i rozmawiała z lekarzem na mój temat. Portu nie będzie. Powód jest tego taki, że ostatecznie udało im się wkłuć i podać mi chemioterapię. A drugi powód tego wszystkiego jest taki, że ja co chwilę łapię infekcję. Instalując mi port, będę miał bez przerwy infekcję. I to jest główny powód, dlaczego oni w tej chwili nie chcą zainstalować mi tego sprzętu. Również nie mam na to wpływu większego. Następną chemioterapię mam 25 kwietnia. 23 mam badania krwi. Będzie to moja 4. chemioterapia. Po 3 chemioterapii miałem mieć robiony CT scan i PET scan. Tak lekarz mi powiedział, że będą monitorować, jak nowotwór reaguje na to leczenie. Niestety to się nie wydarzyło. Nikt się ze mną nie skontaktował, nikt do mnie nie zadzwonił, więc nie wiem. Kolejną wizytę u lekarza mam pod koniec maja. No ale z racji tego, że będę w przyszłym tygodniu w szpitalu, no to zapytam oczywiście o to, bo te badania powinny być wykonane. Jestem bardzo ciekaw, jak się sprawy mają. No zresztą nie tylko ja, moja żona i wy zapewne również. Bardzo, bardzo mocno chciałbym wam podziękować za dotychczasowe wsparcie finansowe. Bez was byłaby katastrofa. Nie wiem, co by się działo. Nawet nie próbuję myśleć. Zwykle moją kartę bankomatową, tą polską, ma moja żona, bo ona robi przeważnie zakupy. Ja się staram nie ruszać z domu, żeby ograniczyć łapanie kolejnych infekcji, co i tak się nie bardzo udaje. Raz byłem na zakupach pod koniec marca, co widzieliście na filmie przed chwilą, bo był już miesiąc po mojej chemioterapii, czułem się naprawdę dobrze, no i chciałem wyjść do ludzi, gdzieś tam choćby po to, żeby się przejść. No macie pojęcia, takie siedzenie w domu jest trudne. Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ludzie tacy, którzy nie są w stanie się ruszać i nigdy nie będą w stanie się ruszać, są w stanie to wytrzymać psychicznie. Nie próbuję nawet sobie czegoś takiego wyobrazić. No w tym odcinku myślę, że to tyle. Nie chcę przynudzać. Chciałem powiedzieć takie najważniejsze informacje, które miałem do przekazania. Dzięki, że jesteście. Dzięki za wsparcie. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi.